Hej, jestem Jakuniek i chciałem opowiedzieć o moim hobby, którym jest akwarystyka. Hobby, które swego czasu było popularne w każdym domu, a obecnie, można by rzec, odchodzi do lamusa. Także, nie przedłużając, zapraszam do materiału. Opowiem wam w wielkim skrócie o moim hobby w zasadzie. To hobby można powiedzieć zapoczątkowali moi rodzice. W zasadzie w wieku, kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice posiadali pierwsze akwarium. Było to akwarium w wymiarach 60 na 30 na 30 cm. Akwarium profilowane, czyli takie zaokrąglone, taka panorama, można powiedzieć, wypukła od przodu. Akwarium z pokrywą, z grzałką, oczywiście była to jarzeniówka. Coś, co swego czasu było bardzo popularne, ale obecnie zostało, można powiedzieć, wyparte w większości przypadków przez oświetlenie LEDowe. Ja miałem wtedy mniej więcej tak 9-10 lat. To był okolice roku 2006-2007, tutaj ciężko jest mniej więcej tak określić. To było takie naprawdę zwykłe akwarium, jakiś tam zestaw nawet niemarkowy, zakupiony w jakimś sklepie akwarystycznym. Jak to wiadomo, w takich sklepach akwarystycznych, przynajmniej w tamtych czasach, nie pracowali ludzie jakoś super zaangażowani pasją i ogromną wiedzą. Może nawet nie mieli tej wiedzy, tylko po prostu, wiecie, tak podjęli się jakiegoś zadania i wykonywali po prostu, żeby je wykonać. Ale reasumując, do czego po prostu je zmieszam. W tym akwarium było dosłownie wszystko. Totalny miks. Od jakichś skalarów, po molinezje, po danie opręgowane, po zbrojniki, po nawet gupiki praktycznie, więc tam było takie mix masz. Wszystko i nic praktycznie w tym zbiorniku. Nie była to wina moich rodziców oczywiście, gdyż oni niestety nie mieli wtedy wiedzy. Też ta wiedza nie była taka popularna, nie było materiałów, nie było jakichś YouTube'ów, nie było jakichś blogów, powiedzmy, poradników internetowych, więc wiadomo, że tą wiedzę czerpało się ewentualnie z jakichś książek, albo właśnie z doradztwa teoretycznie zaznajomionych z tą dziedziną sprzedawców. No niestety w tym przypadku tak było, że sprzedawca sprzedał to, co się rodzicom spodobało, nie informując ich o tym, czy ryba może być z taką rybą, albo taką, do jakich rozmiarów dorasta, w jakim litrażu powinna ona być. No i spłycił całkowicie temat, dał to, co uważał za fajne, to co po prostu się fajnie sprzeda przy okazji, a będzie pasowało, to nie problem. Tak akwarium mieliśmy przez kilka lat w zasadzie, z tego co tak mniej więcej pamiętam, ale po tych kilku latach rodzice zrezygnowali z tego zainteresowania. Początkowo powiem wam, to było super. Żywy telewizor w mieszkaniu, naprawdę żywy telewizor. Można było tam siedzieć przy tym akwarium, jeszcze pamiętam jak rodzice opowiadali, jak założyli mama z tatą ten pierwszy zbiornik, to siadali przed nim i z tego co pamiętam z opowieści, tak już sobie nie wyimaginowałem. Ale opowiadali właśnie tak, że siadali przed tym ogólnie i tak wiecie, tak tu woda pływa, tu jakieś roślinki, wtedy jeszcze niestety było częściowo sztuczne, no niestety. Nie było tak ładna ta akwarystyka, jak to ma obecnie miejsce. Ta akwarystyka starych lat, tych powiedzmy 2000, no to dużo plastiku, dużo ogólnie takiego pizzu, wszystko i nic. Raczkowało to, może powiedzieć tak, porównując do tego etapu, gdzie jesteśmy obecnie. No i właśnie, to akwarium przez te kilka lat było, jakoś to tam powiedzmy się rozwijało, ale bardzo szybko się skończyło, jak po jednym z wyjazdów wakacyjnych rodzice powierzyli podczas swojego wyjazdu akwarium sąsiadowi, powiedzieli mu co, jak sypać, teoretycznie pokazywali mu, żeby nie przekarmić rybek, ale niestety po powrocie okazało się, że cała woda w akwarium jest biała, wręcz prawie jak mleko. A rybki w większości pływają sobie ból, brzuchem do góry i nie dają oznak życia, więc cóż, wszelki zapał i radość ogólnie z tego hobby została pogrzebana bardzo szybko. Sąsiad był osobą starszą, więc też prawdopodobnie sypnęło mu się lekko ręką za dużo. Nie był to świadomy, patrzył, że ogólnie popłynęło na dół, rybki zjedzą, pomyślał, no ale mu się to wsypało naprawdę zdecydowanie za dużo, gdyż nie wiem do jakiego stanu trzeba doprowadzić akwarium, jak trzeba to przekarmić, żeby woda była cała biała. Takiego przypadku nawet ja jako amator początkowy nigdy jeszcze nie miałem. Wiecie co, na przestrzeni tych wielu lat, co by nie powiedzieć, wiedza oraz podejście sprzedawców w sklepach zoologicznych, nie mówię, że we wszystkich, ale w wielu miejscach naprawdę się zmieniło gruntownie. Sprzedawcy mają dużo większą wiedzę, są dużo bardziej doinformowani, posiadają ogólnie jakieś doświadczenie, dzielą się tymi poradami ze swoimi klientami i już nie wciskają to wszystkiego jak leci. Ja na przykład trafiłem na nawet sieci akwarystyczne takich sklepów, gdzie naprawdę pracują kompetentni oraz zaznajomieni z tematem sprzedawcy. Także nie mogę powiedzieć, że trafiłem na samych jakichś takich negatywnych, w ogromnych jakichś takich sieciówkach, w sklepach handlowych czy gdzieś, czy jakieś takie pojedyncze, wiecie, sklepy jakieś takie między blokami, no niestety często zdarzało się takie, że sprzedawca miał wszystko praktycznie, od ryb, po myszki, po ogólnie jakieś karmy, po to, po tamto, po ozdóbki, po nawet jakieś owady, jeżeli chodzi o karmówki, dosłownie wszystko, od ptaszków, po to, po pływające, skaczące króliki, myszki, mysoskoczki, dosłownie cały asortyment. No i nie ukrywam, że w takim miejscu trzeba mieć ogromną wiedzę i doświadczenie, że to raz, że ogarnąć, dwa, żeby to wszystko było zadbane, zdrowe, a
Kolejną kwestią jest właśnie, że też dostarczać ogólnie ryby, które często są jednak importowane z różnych miejsc, ale w to się nie chcę wgłębiać, bo nie mówimy o takich zaawansowanych terminach. Też pamiętaj, kilka osób mogłoby też dojechać ogólnie ze środowiska akwarystycznego, tutaj nie chcę się jakoś zagłębiać. Skracamy ten temat ogólnie i lecimy dalej. No i właśnie, przez wiele lat następnych tego akwarium od moich rodziców w ogóle totalnie nie było. Niestety, odeszło to do lamusa. Ale taki wiecie, zalążek w głowie został, że było coś fajnego w sumie. Wymaga to troszeczkę powiedzmy też ogólnie zaangażowania, takiego podejścia systematycznego oraz wykazywania się odpowiedzialnością, gdyż to są też żywe stworzenia. Może one nie mówią, tak? Może one nie wyjdą, nagle nie powiedzą, nagle nie pokażą nam tutaj przed nami, że coś potrzebują, ale są żywe stworzenia, które potrzebują, żeby o nie zadbać, o ich higienę, podmienić tą wodę, nakarmić, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, zapewnić odpowiednie warunki, filtrację, czyszczenie i różne takie inne rzeczy. I to mnie też tak powiedzmy zachęciło swego czasu po tych właśnie około 10 latach przeszło, 11, jakoś tak chyba, tak mniej więcej tak mówiąc, żeby podjąć się właśnie swojej przygody z tą akwarystyką. I o dziwo, co więcej, po tych 10 czy tam 12 latach, nie pamiętam dokładnie jaka to rocznika, zapytałem rodziców, czy są gdzieś tam może akwarium. Okazało się, że tak, że rodzice akwarium usuwali, to oczywiście całe akwarium zdemontowali, wyczyścili, filterki, które tam były też ogólnie wymyli, wysprzątali, usunęli te jakieś tam pozostałości, a wszystko następnie schowali do piwnicy. No i tak pomyślałem, że w sumie, że tak się po prostu sprawdzić, to nie będę wydawał po prostu pieniążków, wezmę ogólnie to od nich, zobaczymy, czy to akwarium się w ogóle na to nadaje i założymy jakieś pierwsze akwarium, zobaczymy, jak mi to po prostu pójdzie. Co więcej, okazało się, jak zrobiłem tą próbę szczelności, zalałem to akwarium powiedzmy ogólnie wodą, przynajmniej tą połowę, jak nie 3/4. Przez parę godzin jak popatrzyłem, że to ogólnie stoi, nic nie przecieka, silikon nie był wyschnięty, nie był taki ogólnie jakiś taki powiedzmy pomarszczony, nie był taki ogólnie wiecie, taki schodzący, łuszczący się. Był o dziwo dalej taki w miarę sprężysty. Uznałem, okej, zaryzykuję, to jest 50 litrów, 54 mianowicie tam wychodziło. To okej, dam radę, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. I pamiętam dalej ten ogólnie pierwszy filterek. Tam akurat był filtr Aquashuta, obecnego Aquela, o którym też będę nagrywał kolejny materiał, jeżeli chodzi o akwarystykę, gdyż ja tą firmę naprawdę bardzo lubię, cenię za raz, że jej niezawodność, gdyż ten filtr jeszcze ostatnio, z parę miesięcy temu, gdzieś tam odsprzedałem za grosze jakiejś pani akurat i powiem wam, że on po tych, nie wiem ile w sumie latach, 16, może nawet więcej, nie pamiętam ale rocznika, ale on miał kilkanaście lat i ten filterek bez załąknięcia, jakby ten zalałem wodą, założyłem wszystko, to wiecie, Aquashoot to był taki filtr wewnętrzny, który miał jakby takie trzpienia, które się jeszcze nakładało, takie gąbeczki i to było jeszcze całe zamknięte w środku w pokrywie, a pokrywa w której było ogólnie gąbeczki nasunięte i potem był wilnik i ten filtr to był wewnętrzny filtr. Nawet nie wiem, czy miał funkcję napowietrzania, ale powiem wam, to wszystko o dziwo działało cały czas. Wilnik nie był zatarty, wszystko fajnie funkcjonowało. Oczywiście tam wydajność była 400 albo 500 litrów na godzinę plus minus, jakiś taki Aquashoot malutki akurat, ale fajny filterek, naprawdę. I dalej miałem jakiś taki powiedzmy sentyment do tych filtrów właśnie wewnętrznych i początkowo to będą moje wszystkie filtry w akwariach. Ale poza tym, w tym właśnie akwarium od rodziców była pokrywa. Tą pokrywę mam dalej, schowaną za moimi filtrami. Akwarium jest dalej gdzieś na strychu chyba położone akurat, dalej jest szczelne. Tyle też ogólnie przeszło, powiem wam szczerze, że to jest hit, ale w tym akwarium ta pokrywa to była jarzeniówka. Ja akurat jarzeniówek ja nie lubię, ale rozumiem, że to jest teoretycznie, można powiedzieć, swego rodzaju najlepsze oświetlenie do akwarii. Ja to częściowo rozumiem, aczkolwiek uważam, że obecne oświetlenie LEDowe jest dużo lepszym rozwiązaniem niż to, co prezentują nam m.in. jarzeniówki. Jarzeniówki są dużo mniej trwałe, jak ktoś ma po prostu pieniądze, to spoko, może montować sobie jarzeniówki, ale LEDy, no kurka wodna, lampa jarzeniowa, taka jedna beleczka 50 czy 60 kosztowała 40 zł jakoś tak, jeszcze z rok temu, a belkę kupię sobie taką powiedzmy długą 80 akurat do mojego akwarium obecnego, o którym będę za chwilkę się mówił, za 112 czy 120 zł, gdzie ta belka posłuży mi długi czas i nie będą się te diody systematycznie wypalały coraz słabsza, aż w końcu ta lampka nie będzie zdawała egzaminu. A tak właśnie działa jarzeniówka. Były te gazy, to wszystko ogólnie wewnątrz i to się powoli wypalało, aż potem traciło swoje właściwości. No niestety trzeba było to często dosyć wymieniać, najlepiej chyba co parę miesięcy, no to są koszta, naprawdę są koszta długoterminowo. Ale przede wszystkim chciałem wam polecić, zanim jakiekolwiek hobby weźmiecie pod uwagę, pod lupę, ale szczególnie z istotami żywymi, czy to akwarystykę, czy terrorystykę, czy jakieś inne, zaznajomcie się z jakimiś grupami na Facebooku, czy jakimiś blogami, czy jakimiś stronami internetowymi. Poczytajcie zanim weźmiecie się za ten temat. Poczytajcie, doinformujcie się, żebyście wiedzieli co i jak ugryźć. Na przykład kwestia taka, że kiedyś były bardzo popularne kule akwariowe, a okazuje się, że kule akwariowe są szkodliwe dla ryb, gdyż ogólnie potem są zaburzenia z jakimś błędnikiem, czy jakiś inny efekt taki, że po prostu to szkodzi ogólnie rybom. Ja o tym kiedyś nie wiedziałem, ale akurat
o tyle dobrze, że dzięki właśnie informacjom na grupach wiedziałem, że kuli na pewno nie będę używał, gdyż to jest wręcz, powinno być zakazane w stosunku do ryb. I oczywiście zgodzę się z tym, że niejednokrotnie na tych grupach zdarzą się ogólnie też takie osoby, które nie będą wam przychylne, ale w większości przypadków, jeżeli po prostu wy zapytacie, to uwierzcie, że większość ogólnie osób będzie życzliwych, sympatycznych i wam poradzą, bo naprawdę szkoda jest ryb. To są też istoty, które czują, które żyją, funkcjonują. Szkoda, że po prostu miało wszystkie pomylać. No raz, że szkoda pieniążków, co by nie patrzeć, a dwa, przede wszystkim moim zdaniem, szkoda jest tych istot żywych. Jeżeli po prostu macie mieć byle jakie podejście, to lepiej sobie to hobby nie podejmować, obojętnie jakiego. To są istoty, które też ogólnie żyją, odczuwają. Oczywiście są ci panowie alfa i omega nieomylni wielcy na tych grupach, ale to jest tylko jakiś mały odsetek, a potem i tak ogólnie większość osób ich naprostuje w komentarzach, że sobie przypomnieli swoje początki, jacy byli, ewentualnie żeby nie omylni, to super, chwała im za to, ale co by nie mówić, każdy jakoś zaczynał swoją przygodę. Ja również popełniałem różne błędy ogólnie w akwarystyce, nie byłem nieomylny, także ja swoje jakieś błędy również dokonałem. Tutaj może też ogólnie wstawię moją fotkę, że ją w ogóle znajdę. Tutaj przede wszystkim w konwersacji może z koleżanką właśnie Julią, taką, którą poznałem właśnie z grupy akwarystycznej. Powiem, że można naprawdę fajne znajomości poznać, te potem są przez lata jakoś rozwijane, kształtowane. Możecie naprawdę dużo się od takich osób zaawansowanych dowiedzieć. Ja tej Julię właśnie serdecznie pozdrawiam, dziękuję za twoją wiedzę i umiejętności. Do teraz mamy kontakt i dalej tej się pytam, jeżeli coś potrzebuje, coś chcę zweryfikować, tej kontaktuję się najpierw ogólnie z koleżanką właśnie moją dobrą, że mi poradziła co i jak. Tutaj może wam wstawię jakąś fotkę właśnie mojego pierwszego zbiornika. Gdzieś tam powinienem tą fotkę znaleźć. Przede wszystkim pierwsze akwarium postawiłem na szafeczce takiej jakiś właśnie has Invitala, dorwałem gdzieś na jakiś OLX-ie czy gdzieś taką używaną szafkę pod akwarium właśnie 60×30×30. Tam miałem wszystko napchane w tej szafce, od jakichś powiedzmy chemicznych dodatków, po jakieś uzdatniacze, po jakieś ogólnie leki takie proste, po pokarmy, jakieś takie wiecie, totalne pierdółki. I moje pierwsze akwarium może nie było urzekające, choć teraz jak na nie patrzę, to naprawdę mam z tym miłe wspomnienia. Podobało mi się to, było to fajne, swego czasu to było takie naiwne, proste, ale miało to coś. Wziąłem prosty jakiś żwirik tam akwarystyczny, akurat ze sklepu akwarystycznego, taki niestety zbyt gęsty. To jest mój błąd akurat i żałuję, gdyż potem też dokupiłem rybki, które są jednak denne, a u nich ostry żwirek taki to jest tylko proszenie się o problemy, rozcięcie jamy brzusznej, czy rozcięcie powiedzmy jakichś płetw, czy uszkodzenie jakichś wąsów, potem jakieś zakażenia bakteryjne. Naprawdę akwarystyka to nie jest takie coś, że sobie wrócicie jakąś byle jaką rybkę do byle jakichś warunków i ona będzie żyła długowiecznie, będzie szczęśliwa, jak to kiedyś było z welonkami, że wszyscy je trzymali w kulach, czy w jakichś kubeczkach, czy jakichś innych pierdółkach. No nie, tak to niestety nie działa, przynajmniej nie w moim wypadku. I tutaj wracając, miałem tam właśnie jakieś proste roślinki, żwirek właśnie akwarystyczny, chyba troszeczkę piasku i najprostsze jakieś roślinki też właśnie ogólnie z jakiegoś sklepu, czy nawet ogólnie z OLX, z jakiejś okolicy dorwałem, nasadziłem, to wyglądało przekomicznie, naprawdę. I miałem też ogólnie jakieś korzonki właśnie, co zostały po akwarium moich rodziców. Kiedyś to jakieś korzonki właśnie znalazł gdzieś tam przy lesie, wyparzył to, wygotował to, ja jeszcze dodatkowo też to wyparzyłem i wygotowałem w soli po tych wszystkich latach, żeby pozbyć się tych wszystkich jakichś bakterii, czy jakichś tam ogólnie grzybów, jeżeli coś pozostało, czy jakichś powiedzmy jakichś korników, no wiecie, po prostu chciałem pozbyć się tych wszystkich drobnoustrojów niepotrzebnych. A moje pierwsze właśnie ten zbiornik miał w miarę proste rybki, chyba jakieś tam kiryski między innymi były, jak tak patrzyłem sobie, jakieś chyba gupiki bodajże, o ile się nie mylę, może jakaś tam fotka, i neonki i Nessa, tak, dalej kocham neony i Nessa, mam w obydwu obecnych akwariach neony i Nessa, znaczy w jednym są i Nessa, a w drugim są czerwone. Te neonki są naprawdę bardzo ładnymi rybami, dzięki swojemu właśnie efektowi tego paska, który odbija tak ładnie to światełko i robi efekt wow. Jeżeli macie na przykład też właśnie jakieś czarne podłoże i rośliny ciemno-zielone, to potem to robi fenomenalny efekt, naprawdę. I to właśnie doświadczenie, jakieś takie początkowe z grupek, jakieś takie porady, wiecie, takie, żeby uniknąć tych potencjalnych błędów, ale to bardzo mi naprawdę pomogły. Przede wszystkim na przestrzeni tych kilku lat moje hobby naprawdę się bardzo rozwinęło. Od prostego pierwszego zbiornika, tych 50-litrowego, po następny zbiornik, chyba 20-litrowy jakiś kupiłem taki. W tym akurat trzymałem krewetki i to były chyba jakieś neokalidyny Blue Velvet. Moje pierwsze krewetki to jest najlepsze, to te krewetki w tym akwarium akurat najlepiej się mnożyły. Najlepiej. To był po prostu totalny hit. One tam cały czas dawał radę, a potem miałem kolejne zbiorniki. Swego czasu miałem też 11 akwarii. 11 miałem akwarii w pokoju. Tak, popatrzcie tam jak na świra, dosłownie. Tam za wami stoi taki właśnie regał, który potem też chyba pokażę, bo mam też taki regał, o którym też wspomnę w późniejszym wątku. I stało po kilka akwarii. 3 akwaria na samej górze, takie 30-litrowe, 36. Następnie 3 albo 4 na środkowej półce, jedno na dole i 2 na moim biurku obok. Właśnie w tym z tymi krewetkami, a w większości właśnie były jakieś krewetki. Te hobby rozwijało się, nie rozwijało, powiedzmy coś tam ogólnie też mi jakieś korzyści przynosiło, jakieś roślinki hodowałem,
takie tam różne inne, ale to było jeszcze zanim miałem pracę, studiowałem sobie coś tam powiedzmy, więc coś tam z tego miałem, takie wiecie, miałem dużo czasu, nie byłem na swoim, więc powiedzmy nie miałem żadnych zmartwień itp. itd. I mogłem przy tym sobie siedzieć, bo nie miałem zbyt dużo obowiązków. No obecnie to poszedłem troszeczkę w minimalizację i zupełnie uprościłem to moje hobby i staram się jak najbardziej ten czas sobie ograniczyć. Tak jak wspominałem, miałem swój regał. Ten regał sam zaprojektowałem, następnie wykonałem przy pomocy mojego teścia. On też ogólnie ma domek, ma garaż, ma powiedzmy ogólnie warsztat, miał też ogólnie swoją spawarkę, więc z profili właśnie 40×40, chyba na 3 albo na 4 grubościanki, kwadratowe profile oczywiście, 3-poziomowy regał w zasadzie, plus ogólnie stopy na całym obwodzie takie, dodatkowo jeszcze na każdym poziomie była płyta MDF, którą oczywiście zaimpregnowałem odpowiednio, pomalowałem, potem to było poprzykręcane od dołu, żeby było solidne. Powiem wam, ten regał aż do teraz cały czas stoi, od tych kilku lat już przeniesiony z jednego mieszkania na drugi, z jednego miasta transportowany na drugie, malowane oczywiście już to było wszystko wcześniej odpowiednio farbą czarną, jakimś podkładem, następnie ogólnie farbą taką też antykorozyjną, zabezpieczającą przed potencjalnym, wiecie, dostępem wody, bo jednak cały czas tu jest wilgoć obok tych akwarii. Ja obecnie mam akwaria bezpokrywowe, mam jedynie nakrywkę z szyby, którą wam za chwilkę też ogólnie pokażę. I tutaj przyjdziemy sobie, pomijając te wszystkie pozostałe akwaria, będziecie tutaj chcieli taki może dedykowany odcinek, tak stricte mojej całej historii akwarystycznej, też tak jakiś zrobię. Jak będziecie chętni, dajcie mi znać, jak się zbierze odpowiednia liczba osób, to może na przykład, nie wiem, polubi ten materiał, napisać właśnie komentarz, to będę wiedział, że jest zainteresowanie takim szerszym tematem, i możliwe, że ja tego po prostu chętnie dla was specjalnie poruszę. No i dobrze, obecnie posiadam dwa akwaria o wymiarach 80×50×45, 80 długie, 50 szerokie, 45 wysokie centymetrów. Jedno akwarium jest wykonane ze szkła 8 mm ze wzmocnieniami u góry, drugie jest z 10 mm szkła bez wzmocnień. 10 wykonana jest później, 8 wcześniej. Obydwa akwaria są wykonane ze szkła OptiWhite, oczywiście po całym obwodzie, a spód zamówiłem z szkła float zwykłego. Szkło robiłem na wymiar u szklarza i jestem na razie zadowolony z tego efektu, gdyż już wcześniej jedno akwarium przed tymi dwoma u niego kiedyś zamówiłem. Mam tam kawałeczek do tego dojazdowo, jakby nie patrzeć, kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę, ale w okolicy żadnego takiego dobrego szklarza nie znalazłem, więc jeździłem tam. Kiedyś pierwszy właśnie mój zbiornik kupiony, gotowy już posklejany u niego taki na wystawie, 40×40×40, też OptiWhite, i służył mi też przez lata, byłem bardzo zadowolony i postanowiłem właśnie te większe akwaria u niego też zamówić. Ten pierwsze akwarium właśnie z szkła 8 mm, jeżeli chodzi o grubość, zostało założone w 2023 roku, 22 września. Właśnie ten szklarz był tak oddalony o te 30-50 km ode mnie, tam musiałem dokładnie zacząć na mapkach, tam napisałem gdzieś ogólnie, prawdopodobnie gdzieś tutaj, albo gdzieś tu będzie jakaś wiadomość, tak plus minus ile w jedną stronę. Byłem właśnie usatysfakcjonowany z jakości wykonania, przystępnej ceny, szybkiej realizacji. Te wszystkie cechy, które są interesujące dla mnie, to były spełnione. A najlepszy był transport tego zbiornika, gdyż transportowałem go m.in. też w Fiacie, Doblo mojego taty na tylnym siedzeniu. Wcześniej w mojej pandzie chciałem transportować i jedno akwarium też zamówiłem. Ale to jakieś takie z Ozyskusa, też z Olixa. Gościu mi wcisnął troszeczkę, jakby nie patrzeć, chłam było poukładane w piwnicy, tak, że go nie widziałem, nie byłem to w stanie już ogólnie dostrzec pęknięć w pewnych miejscach, bo tam było ciemno, miałem jakąś latarkę, ale niestety nie było dokładnie widać. Ale kupiłem za grosze, więc ten zbiornik gdzieś stoi w piwnicy. Myślę, czy ewentualnie na przykład z niego zrobić jakiegoś terrarium, bo jest taka szansa, kupię sobie odpowiednie wiertła do szkła, dorobię przednią część jakoś ewentualnie i może jakieś terrarium będzie, może na jakiegoś gekonika albo jakieś inne stworzonko, tylko oczywiście poczytam wcześniej, żeby dowiedzieć się co i jak. Na dzisiaj to będzie wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Ze względu na długość kolejnej sekcji postanowiłem, że ten materiał podzielę na dwie części. W pierwszej, czyli w tej, którą oglądacie, będzie moja historia mniej więcej jak zaczynałem, moje takie różne perypetie w wielkim skrócie. Mianowicie druga część będzie dotyczyła już właśnie opisania i pokazania, zaprezentowania wam moich zbiorników. Mianowicie przedstawię wam moje ryby, rośliny, jak wyglądają moje aranżacje, jaką mam filtrację, jakie mam oświetlenie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam was już za kilka dni na kolejną część z tego cyklu. Powinna pojawić się na kanale, te serie będą takie naprzemienne, różne materiały będą się pojawiać, także wam serdecznie zapraszam, każdy znajdzie coś dla siebie, myślę. A na ten moment to będzie wszystko, także was serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie się ze mną swoimi doświadczeniami, może wy kiedyś też mieliście akwaria, może i teraz jesteście akwarystami zagorzałymi, może amatorami, dajcie mi znać, napiszcie, podzielcie się może swoimi doświadczeniami, może po prostu tym, co wy posiadacie w swoim domu, czy wam się w ogóle akwaria podobają, a może jesteście terrorystami, dajcie mi znać w komentarzu, jakie są wasze pasje, jakie są wasze hobby, jakie macie stworzenia w domu, a ja chętnie się to wczytam i zagłębię. A na teraz będę się żegnał, także życzę wam spokojnego, udanego
przede wszystkim ciepłego weekendu. Także pozdrawiam Was i do następnego, trzymajcie się, cześć!